Siemaneczko widzowie, z tej strony Godlike. Jakiś czas temu na kanale mogliście zobaczyć recenzję takiej gry Robocop Rogue City. Ja wtedy powiedziałem, że jest to gierka całkiem fajna, natomiast ma parę większych problemów. Między innymi były to duże problemy z grafiką i artefakty. No i okazało się, że po jakimś czasie firma Tejon, czyli producent tego Robocopa, wypuszcza teraz właśnie do niego duże DLC. Jest to dodatek samodzielny, nie musicie do niego w ogóle instalować podstawki. Pytanie, czy w tym dodatku udało się poprawić te właśnie błędy, te problemy podstawki, o których mówiłem i czy warto go kupić? Sprawdźmy. Dodatek zatytułowany Unfinished Business pozwala nam się wcielić ponownie w tytułowego Robocopa. Znakomita większość gry natomiast dzieje się w budynku Omni Tower. Jest to taki gigantyczny kompleks mieszkalny wybudowany przez megakorporację Omni Consumer Products, doskonale znaną każdemu, kto gra w podstawkę. Pod względem mechanik, pod względem gameplayu jest to rozszerzenie nie wprowadzające jakichś fundamentalnych zmian. Generalnie jest to po prostu więcej tego samego z delikatnymi ulepszeniami, jak się w to jednak gra. No i tutaj tą recenzję może zacznę dość nietypowo akurat, bo od grafiki. Jeżeli oglądacie mój kanał regularnie, to wiecie, że ja grafikę z reguły zostawiam na koniec, natomiast tutaj będzie inaczej. Jeżeli widzieliście moją recenzję podstawki Robocop Rogue City, no to też wiecie dlaczego. Otóż podstawowa wersja tej gry miała koszmarne problemy z grafiką, wyglądała po prostu obrzydliwie, tam wszystko migało, było rozmyte, była taka paćka, za to ją wtedy też mocno skrytykowałem. Jeszcze przed premierą tego dodatku zapewniono mnie, że tym razem deweloperzy do tego elementu się przyłożą. Tutaj mogę z przyjemnością potwierdzić wam, że rzeczywiście swoją obietnicę spełnili. Grafika w dodatku do Robocopa jest naprawdę ładna. Modele postaci teraz wyglądają przyjemnie, tekstury są generalnie całkiem dobrej jakości, a rozdzielczość ekranu jest znacznie wyższa niż właśnie w podstawce. Szczególnie dobrze, ja powiem, tutaj wyglądają efekty broni. Chodzi mi tutaj również o efekty cząsteczkowe, na przykład jak rozpadają się różne rzeczy, jak widać odłamki, ale naprawdę świetnie wyglądają efekty lodu. W trakcie gry będziemy mieli dostęp do takiej specjalnej broni zamrażającej. Strzelanie z niej to jest prawdziwa przyjemność nie tylko dlatego, że ona po prostu mocno kosi, że ona jest strasznie mocna. Natomiast ta broń potrafi zmienić też cały krajobraz i jak z niej strzelimy, całe połacie mapy potrafią skuć się lodem. Ten efekt jest po prostu fenomenalny, wygląda to niesamowicie. Przyznam, że chyba w żadnej grze nie widziałem takiego fajnego efektu lodu. Naprawdę wygląda to ekstra. To jest czysta przyjemność dla oczu, wielki szacun dla osoby, która to projektowała. Naprawdę niby taki gówniany efekt, niby taki szczegół, tak? Ale to robi cholerne wrażenie, jest to przepięknie wykonane. Dodaje grze naprawdę fajnego smaczku. Do tego, jeżeli chodzi o grafikę, znacznie zmniejszyła się też ilość artefaktów graficznych, na które ja wcześniej narzekałem w podstawce. Poprzednio było tutaj naprawdę źle. Teraz one czasem tam się pojawiają, najczęściej szybko znikają przy innej scenie. Zdarzały się dosłownie raz czy dwa jakieś takie dziwne migające kwadraciki, natomiast to był chyba jakiś bug, to nie był chyba artefakt. Także bardzo mi jest miło, deweloperzy Tejon, że wzięliście sobie do serca uwagi graczy. Teraz z przyjemnością mogę powiedzieć, że grafika w Robocopie jest w końcu ładna. To duży progres względem samej podstawki i to jest spokój. Tutaj dodam jeszcze, że całą tą grę, którą tu widzieliście, ograłem na PS5 Pro w trybie 60 fps. Do wyboru jest także tryb 30 fps, w którym rozdzielczość jest jeszcze wyższa. Natomiast jak możecie zobaczyć na ekranie, w tym trybie 60 gra się bardzo przyjemnie, rozdzielczość jest całkiem spoko. No dobra, grafikę poprawiono, fajnie i tak dalej. Jak natomiast jest z fabułą oraz samym gameplayem, no czyli głównie strzelaniem, tak? To po tym stoi Robocop. Tutaj, powiem wam, jest delikatny regres względem podstawki. Zacznijmy może od samej fabuły. Praktycznie cała akcja tego DLC, nie licząc takiego krótkiego prologu, dzieje się we wieżowcu Omni Tower. Pewnie się spodziewacie, że w takim razie zaprezentowane mapy będą powtarzalne. No trochę tak, natomiast to w dużej mierze zależy też od tego, na którym etapie fabuły jesteśmy. Dodatek do Robocopa jest bowiem jednym z tych tytułów, które na początku są trochę przynudzające, natomiast cała akcja gdzieś tak odpala się od 2/5 gry. Wtedy też zaczynamy ogarniać, co się dzieje, spotykamy postacie, wykonujemy zadania, no po prostu się rozkręca. Natomiast przez pierwsze 2-3 godziny nie dzieje się nic specjalnie ciekawego. Z drugiej strony pod koniec gry, jak my będziemy grać, to robi się taka przepiękna dyma, trup się ściele wyjątkowo gęsto, jest taki fajny młyn, że bawimy się po prostu znakomicie, natomiast te pierwsze godziny po prostu ssają.
W tym wypadku obserwujemy więc spory kontrast. Tutaj osobiście myślę, że twórcy nieco zbyt mocno rozciągnęli te początkowe etapy. Można tą grę było nieco skrócić, wyciąć te pierwsze 2 godzinki, czy je po prostu jakoś lepiej skondensować. Wyszłoby to lepiej, natomiast tak czy siak, im dalej w las, tym lepiej. Jeżeli przebrniecie przez pierwsze 3 godzinki tego tytułu, które są nudnawe, tak? No to zabawa będzie już tylko lepsza. Tutaj co ciekawe, mimo że akcja dzieje się tylko w jednym budynku, mamy tutaj do czynienia zarówno z lokacjami otwartymi, gdzie możemy sobie swobodnie chodzić, możemy rozmawiać z postaciami, możemy przyjmować zadania poboczne, między innymi możemy też pogłaskać takiego fajnego koteczka, oraz dostajemy też całkiem sporo lokacji totalnie liniowych, gdzie walimy do wszystkiego, co się rusza i idziemy po prostu przed siebie jak czołg, zresztą jak Robocop, tak? I to też dodaje tytułowi odrobiny różnorodności. Deweloperzy tutaj przygotowali łącznie kilkanaście questów pobocznych, od większych questów po takie bardzo malutkie. Co ważne, one tutaj są w pełni zgodne zarówno z klimatem podstawki, jak i samego Robocopa. Są więc specjalnie nieco takie żenujące, nieco takie zwariowane, natomiast deweloperzy też nie przeginają w drugą stronę, żeby u nas nie wywołać cringe'u. Tutaj jest interesująco, jest całkiem satyrycznie i tak właśnie miało być. Przyznam, że stajemy też przed kilkoma całkiem ciekawymi wyborami, które wcale nie są takie łatwe, także pewnie chwilkę spędzicie zastanawiając się nad konsekwencjami. Jeśli oglądaliście moją recenzję podstawki Robocopa, to może pamiętacie, że narzekałem tam na takie elementy retrospekcji. Ja tam powiedziałem, że one były nudne, tak? Chyba deweloperzy wzięli sobie te narzekania do serca. Teraz przyznam, że zamiast tych elementów takich przegadanych retrospekcji, gdzie nic się nie dzieje, mamy dalej retrospekcje, natomiast bierzemy w nich aktywny udział. Nie będę tutaj nic więcej zdradzał, żeby wam nie zaspoilerować niczego czasem, natomiast to w dużej mierze też poprawiono i to jest spoko. Pod względem walki tutaj nie zmieniło się zbyt wiele. Ponownie od naszej dyspozycji oddano ikoniczny dla Robocopa zmodyfikowany pistolet. Możemy go własnoręcznie przerabiać na automat, na śrutówkę, na różne tam cuda. No możliwości personalizacji tutaj jest naprawdę wiele, także każdy może dostosować go sobie pod swój styl gry. Ponownie też możemy korzystać z broni poległych oponentów, chociaż również tak jak w podstawce, ponownie nie ma to aż takiego dużego sensu, bo generalnie ta nasza broń jest po prostu lepsza. To co deweloperom tutaj niewątpliwie się udało, to jest po prostu nie popsucie tego co mieliśmy już w podstawce. Robocop już w podstawce oferował świetny, soczysty gunplay, pomysłowy system modyfikacji broni, i to było tam naprawdę spoko. Spoko nie było natomiast to, że było słabo z różnorodnością tej broni. W dużej mierze w podstawce strzelało się praktycznie tylko tym pistolecikiem Robocopa, rzadko używając innych broni. No i tutaj jest generalnie podobnie, tak? Tutaj widać, że deweloperzy próbowali coś z tym zrobić. Dodano na przykład taki fajny karabin zamrażający, o którym już mówiłem. W niektórych etapach gry też się zachęca nas do korzystania z innych broni, nie tylko z tej naszej. Natomiast przyznam, że robi się to też troszeczkę nieudolnie. Wprowadzono po prostu za mało zmian, żeby to wyglądało naturalnie. Lepiej deweloperom poszło natomiast z samymi przeciwnikami. Tutaj będziemy walczyć m.in. z potężnymi automatycznymi wieżyczkami, ze zwinnymi robotami wyposażonymi w katany, czy też ciężkimi najemnikami z ogromnymi obrotowami. No i tutaj co ciekawe, mocno liczy się też jak zbudowaliśmy sobie postać, jakie upgrade'y przeznaczyliśmy na nasz pistolet. Jeśli nie poszliście w przebicie pancerza, no to szybko się okaże, że to był błąd. Tutaj przeciwnicy są mocno opancerzeni i będą po prostu zbyt mocni. Z drugiej strony, jeżeli myszkujecie po całej mapie, jeżeli znajdujecie dosłownie wszystko, to wasza postać pod koniec gry będzie niewiarygodnie mocna. Zresztą spójrzcie sobie na ekran. Zobaczcie, to jest pod koniec gry, ja dorobiłem dosłownie wszystko, mam wszystkie moduły, prowadzę zabawę na najwyższym poziomie trudności, a ja tutaj po prostu wchodzę jak przecinak, miażdżę wszystko jak leci. Trup się ściele bardzo gęsto, zabawa jest naprawdę świetna. Idealnie czuć, że my gramy takim pancernym skurwielem, który niczego się nie boi i ma wielką giwerę przy pasie. Natomiast trzeba dodać, że do tego trzeba samodzielnie dojść. Jeżeli nie zdobędziecie wszystkich modułów, to ta gra będzie dużo trudniejsza, nie będziecie sobie mogli pozwolić na taką właśnie rozpierduchę, jaką ja tu robię na wideo. Generalnie więc szkoda, że nie wprowadzono tutaj więcej zmian, na przykład jakiejś dodatkowej broni głównej, czy też dodatkowych modułów, które by zmieniły jakoś odczuwalnie właśnie korzystanie z broni w Robocopie, natomiast nadal jest naprawdę przyjemny.
Najnowszy dodatek do Robocopa to jest tytuł dość nietypowy. Jest to produkcja całkowicie osobna, także w ogóle nie trzeba posiadać podstawki, żeby ją przejść. Jeżeli już zdecydujecie się ją przejść, no to przez pierwsze 3 godziny będzie się grało tak dość średnio, tak? Natomiast jak ta gra już się rozpędzi, no to robienie zadymy po piętrach tego ogromnego kompleksu Omni Tower, masakrowanie tych wszystkich najemników będzie u was powodowało powstanie banana na twarzy, który długo z niej nie będzie schodził. Przyznam, że miałem taki dość ciężki orzech do zgryzienia. No z jednej strony mamy sporo plusów, mamy też prawki, które wprowadzono właśnie, żeby ta gra była lepsza od podstawki. Z drugiej strony jednak te pierwsze 3 godziny gry po prostu są dość przeciętne. Biorąc jednak pod uwagę całość, ciężko mi nie docenić tutaj, że udało się poprawić kilka sporych bolączek podstawki. Zdecydowałem się więc na 7,5 oznaczające grę dobrą plus, bo takie właśnie miałem całościowe wrażenia z jej ugrywania. Ten dodatek do Robocopa nie jest może tytułem, który mocno zapadnie wam w pamięć, który przebije większość gier z tego roku, natomiast oferuje przyjemny gameplay z paroma nowościami i ogromną dawkę rozwałki, o której uśmiech sam pojawia się na twarzy. To jest po prostu fajna gra. A wy dajcie znać w komentarzach, czy graliście może w podstawkę Robocopa i czy planujecie kupić ten dodatek. Czekam na wasze komentarze i zawsze chętnie z wami pogadam. Dziękuję wam za obejrzenie tego właśnie materiału i zapraszam was do obserwowania kanału, bo takie filmy będą się na nim pojawiać regularnie. Bardzo dziękuję również osobom, które zdecydowały się wesprzeć lub godlajka. Dzięki właśnie waszemu wsparciu udaje się zakupić sprzęt oraz gry, które później trafiają na kanał. Bez waszego wsparcia wielu filmów nie udałoby się w ogóle stworzyć. Także dzięki wam bardzo i do zobaczenia niebawem.